wszystkim, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj jestem w lesie i planuję tu spędzić 2 dni, więc będę pokazywać mniej więcej co robię. Już trochę ponagrywałam, więc mam nadzieję, że trochę będzie się nadawało do filmu. Piękna pogoda jest. Mamy też cień tu jeszcze na działce, więc jest przyjemnie siedzieć. Ja zrobiłam sobie takie obozowisko tutaj. Mam kocyk, siedzę na pufie, więc zdecydowanie jest przyjemnie. No i planuję poczytać teraz jeszcze Tiganę. Jestem na stronie 410, chciałam powiedzieć 210, 410, więc zostało mi mniej więcej 210 stron, więc mam nadzieję, że dzisiaj przeczytam. Wzięłam też drugą książkę ze sobą, ale o niej powiem później, bo nie chcę na razie wyprzedzać faktów. Na razie chcę skończyć tą. No i co? W sumie będę tak spędzać trochę ten dzień na luzie. Byłam trochę prawie. Teraz jest za wysoko. Byłam na spacerze, więc już właśnie tak jak mówiłam wcześniej, ponagrywałam trochę. Niedużo. Natomiast cokolwiek tam będzie, jeszcze dzisiaj planuję jeden spacer, więc na pewno będzie więcej. No i planuję dzisiaj ponagrywać też materiały do patronatu, którym to objęłam książkę Dziennik Kobiety. I zaraz tutaj pokażę okładkę książki. I co do daty jakby premiery jeszcze nie wiadomo, ale będzie to niedługo, więc szykujcie się. Ja na pewno będę informować i jeszcze o Dzienniku Kobiety też opowiem, bo jest to niezwykła książka, a w zasadzie dziennik, jak sama nazwa wskazuje. I tutaj okładka książki jest przepiękna, taka właśnie kobieca i co ciekawe, książkę tę napisał mężczyzna, więc tyle z nowości. Teraz na pewno często będą się pojawiać informacje na ten temat, a książka jest kurczę, owady latają. Książka jest zdecydowanie bardzo interesująca i niezwykła. Już chcę sobie otworzyć opis książki, żeby o niczym nie zapomnieć w mówieniu. Dziennik Kobiety jest to taka pozycja, w której każda z nas w sumie może poznać się na nowo. Są tam miejsca do zapisywania różnych jakby refleksji na temat naszego życia, naszych przeżyć, naszych emocji i pomaga nam to trochę uporządkować wszystko w nas samych. Możemy mieć jakby refleksję na temat teraźniejszości, przeszłości, może mamy jakieś plany na przyszłość, to też możemy w tym dzienniku zawrzeć. No i w zasadzie na każdej stronie mamy różne pytania, które naprowadzają nas jakby na to, co możemy tam napisać. Więc zdecydowanie jest to bardzo ciekawe. Jest to takiego swego rodzaju, można powiedzieć, pamiętnik trochę z naszymi przeżyciami, z naszymi emocjami, więc o tyle to jest ciekawe. No i myślę, że każdej z nas taka pozycja się przyda. Ja jestem zachwycona, już czekam na to, aż dostanę swoją wersję papierową i też będę ją wypełniać i też będę przechodzić przez te etapy, więc na pewno pojawi się taki dzień z dziennikiem, może nie tylko dzień, ale jakiś czas z dziennikiem się pojawi, w którym będę na pewno zapisywać swoje jakieś refleksje, emocje i wszystko takie. Więc tak tytułem wstępu chciałam powiedzieć i zapraszam do oglądania dalej mojego vloga. Będzie ciekawie.
powiedzieć o Tiganie. Tigana, książka Gaia Gabriela Keya. Zaraz zdejmę, to pokażę Wam też okładkę, bo jest cudowna, taka trochę letnia. Bardzo fajny klimat jest tutaj. Jest to fantastyka. Mamy tutaj Półwysep Dłoni, który został najechany przez dwóch czarodziejów, bardzo potężnych czarodziejów. Jeden nazywa się Alberico, drugi jest Alberico i Brandin. To jest dwóch potężnych magów. No i na Półwyspie Dłoni w trakcie jakby najazdu Brandina jego syn został zabity przez jakby króla właśnie Tigany. I Alberico i Brandin przez to, że jest właśnie takim potężnym czarodziejem, starł z pamięci ludzkiej jakby nazwę Tigany, całe miasto zostało zniszczone przez niego i w zasadzie nie od... Pająk mi tu chodzi. I w zasadzie nigdy ma nie powrócić jakby w łaski to miasto i nigdy ta nazwa ma nie być pamiętana przez ludzi, tylko ludzie, którzy żyli w tej Tiganie, pamiętają to i jest taki potężny czar nałożony na to miejsce, że nawet jeżeli ktoś powie nazwę Tigana, to ludzie nie mieszkający tam nie wiedzą, co ten człowiek powiedział, ta nazwa jakby nie zostaje w ich pamięci. No i mamy tutaj walkę króla, w zasadzie księcia Tigany, który w sumie teoretycznie teraz już po śmierci ojca i braci jest królem miejsca, które nie istnieje, czyli zapomnianej krainy Tigany. No i mamy tutaj jego walkę właśnie o powrót tej krainy. Poznajemy tu też wielu innych bohaterów, wiele książąt i królów. No i ogólnie jest to, tak jak tu jest opisane, że bardzo renesansowa historia, także wracam do czytania i jestem ciekawa, jak się skończy, bo naprawdę wciągnęłam się w tę książkę. Przeczytałam trochę więcej Tigany i trochę się odsunę, żebyście mnie widzieli, ale przeczytałam właśnie już sporo z Tigany. Jestem już na 462 stronie i jestem zachwycona tym, co tutaj czytam. Ta książka jest tak świetnie napisana, tyle się dzieje, a jednocześnie umiemy się we wszystkim połapać, bo czasem jest tak, że bardzo dużo się dzieje, a jednak nic nie możemy pojąć z fabuły. Tutaj jest inaczej.
tutaj doskonale wiemy, co się dzieje, jak się dzieje i wszystko nam jest tłumaczone na bieżąco. Chociaż wiemy, że postacie o tych wydarzeniach, które się dzieją, myślały już wcześniej, bo dowiemy się tego z samej treści książki. Liczę, że zaraz ją skończę, bo naprawdę nie mogę się oderwać, ale to, co się dzieje tutaj w końcówce, to naprawdę majstersztyk. I wiem, że Guy Gavriel Kay, czyli autor Tigany, pomagał napisać, a w zasadzie pomagał przygotować do druku Silmarillion, więc jeżeli Silmarillion jest w jakimś stopniu tak podobny jak Tigana, to niedługo na pewno będę czytać. Także powracam do czytania i będę Was jeszcze informować o kolejnych update'ach. Zmienię w tym samym miejscu, bo jeszcze nie skończyłam, ale jestem ciekawa, czy księciowi, mam z tym problem, czy Alesanowi, księciu Tigany, uda się wyzwolić Tiganę spod złego zaklęcia. I jestem już tylko 126 stron od dowiedzenia się tego, więc lecę czytać dalej, bo naprawdę nie mogę się doczekać, bo Tigana jest naprawdę cudowna. Jeżeli ktoś ma ją u siebie, jeszcze nie czytał, to polecam. Jeżeli ktoś ją widział w dobrej cenie, bo teraz te ceny widziałam szaleją, bo teraz ona kosztuje około 80 zł. A jeżeli ktoś widział ją w dobrej cenie, to uważam, że naprawdę warto ją kupić. Chociaż jeszcze te 126 stron może zadecydować, czy na pewno będę ją polecać, ale lecę czytać dalej, także cześć! Nie skończyłam jeszcze Tigany. Jest już prawie 16, ale nieważne. Zobaczyłam z tyłu książki, że Guy Gavriel Kay napisał jeszcze inną książkę, więc ją od razu zakupiłam, bo znalazłam w internecie w bardzo dobrej cenie. W sumie dwie książki Guya Gavriela Kaya za 24 zł, więc to jest świetna okazja, gdzie jedna, którą chciałam, kosztowała 20 zł. A mianowicie kupiłam sobie Lwy al-Rasanał. Książkę bardzo ciekawą z opisu, ale o niej opowiem, jak już ją dostanę. I książkę, o której kompletnie nic nie wiem, nawet nie znam opisu i przeczytam go dopiero w sumie jak ona się nie pojawi, a ma być to we wtorek, więc pokażę na pewno co i jak. Jestem zachwycona, że udało mi się to znaleźć, bo Guy Gavriel Kay świetnie pisze i jeżeli te książki kolejne są tak samo napisane jak Tigana, to jestem już szczęśliwa. Jeżeli nie, no to trudno, ale to tylko 24 zł. W sumie z przesyłką, no ale w sensie z przesyłką 32. Natomiast i tak się cieszę, bo jest to i tak lepsza cena niż książki, które obecnie można kupić. Co prawda stan tych książek podobno jest taki biblioteczny, więc są trochę używane. Natomiast mi to nie przeszkadza. Na pewno opowiedzą mi swoją historię tak, jak powinny. Więc z tego się powodu cieszę. No i co? To by było chyba tyle w update'cie. Jestem już, może jednak nie, jestem na 508 stronie z 621. No i coraz bardziej te jakby cała akcja idzie do przodu i coraz bardziej wchodzimy jakby w tą akcję. I tak naprawdę coraz bardziej chcemy się dowiedzieć co i jak, więc świetnie jest budowane napięcie. Coś czuję, że niedługo będę musiała się przenieść, bo zaraz mnie słońce spali. Ale naprawdę nie wiem, w które miejsce już mam się przenieść, bo już przenosiłam się dzisiaj kilka razy tutaj. No ale nieważne. Chcę przeczytać na pewno tę książkę dzisiaj, zacząć jutro kolejną i trochę pokazać z okolicy, bo naprawdę jest świetna. Jak na razie mam tylko przebitki z pola. No ale cóż mogę brać. Coś się wymyśli na pewno. No, także tyle chciałam wam powiedzieć. Lecę czytać dalej. Może coś zrobię do jedzenia. Zobaczę. Natomiast na razie jeszcze jadę dalej z historią Tigany, bo jestem w końcu ciekawa, czy uda im się uwolnić Tiganę i pamięć o Tiganie z rąk okrutnego czarodzieja. Także czekajcie na kolejne update'y, bo na pewno się pojawią. Właśnie udało, znaczy nie właśnie, bo już wcześniej udało mi się skończyć Tiganę Guya Gavriela Kaya i ta książka bardzo mi się spodobała, jest taka w 100%
przemyślane. Nie zawsze się teraz jakby trafia się teraz na takie książki. Ta książka została napisana w 1999 roku, więc ma już 25 lat. Więc jest dość stara i naprawdę mi się podobała. Czego się nie spodziewałam, bo jednak jest dość gruba i ma małą czcionkę. Pokażę. Taka dość drobna, ale tyle się tu działo akcji i każdy bohater jakby miał swoje zadanie. I wszystko, co robili, naprawdę było przemyślane. Tutaj w posłowiu właśnie Guy Gavriel Kay tłumaczy wszystko, dlaczego tak postąpił właśnie z książętami i dlaczego, na jakich ich jakim wzorem ich pisał. O tak. No i cieszę się, że zamówiłam już 2 kolejne książki tego autora. A teraz będę jeszcze czytać książkę Haroszy Malcik. Ona jest po polsku nieprzetłumaczona i ona się chyba nazywa Good Boy i to jest Elle Kennedy i Sarina Bowen. Autorki to jest o hokeistach i taki lekki romans. Mam nadzieję, że dość szybko mi się uda go przeczytać. Generalnie nasza główna bohaterka jedzie tutaj na ślub do swojego brata, no a jego przyjaciele to bardzo znani hokeiści, no i on chyba sam też jest hokeistą. No i wszyscy w jej rodzinie uważają za taką pechową osobę i jest najbardziej jakby nieudana w tej rodzinie. I nie chce, aby jej rodzina jakby dowiedziała się o Jezus, o jakimś największym błędzie, który ona zrobiła. No i najlepszy przyjaciel tego właśnie brata będzie znał ten sekret tej właśnie Jess, czyli naszej głównej bohaterki. Jestem ciekawa, jak to się dalej potoczy. Wiem, że to jest chyba dylogia, są 2 tomy. Natomiast zobaczę, czy po pierwszym tomie będę chciała czytać kolejnej. Zaraz ją odpakuję, bo jest jeszcze w pięknej folii. Także do zobaczenia w kolejnych update'ach. Wspaniałej, ale jednak trochę wymagającej tygodnie czytałam książkę Good Boy od Sariny Bowen i Elle Kennedy. Jest fajna, lekka, a przeczytałam trochę, nie za dużo, no i dowiedziałam się więcej rzeczy. Na pewno to, że Jess, główna
bohaterka jest jakby świadkową na ślubie brata, a Blake jest świadkiem na tym samym ślubie, tylko z kolei od drugiego męża, jakby od drugiej osoby na ślubie. Jest dwóch chłopaków i oni poznali się właśnie na obozie dla hokeistów dawno temu i od tego czasu są nierozłączni. W końcu przyszedł czas na ich ślub, a Jess i Blake mają wspólną przeszłość, bo kiedyś jakby wylądowali razem w pościeli. Z tego co tu jest. No i Jess jest taką jakby czarną owcą całej rodziny, bo wszyscy uważają, że nigdy jej się nic nie udaje, a tu jako organizatorka też, nie tylko świadkowa, ale i organizatorka ślubu swojego brata spełnia się świetnie i cała rodzina jest z niej bardzo zadowolona. Nie wiem, co będzie dalej. Jak na razie bardzo przyjemnie mi się czyta. Jestem na razie na 24 stronie. Czytam po rosyjsku, więc czytam wolniej na pewno niż po polsku, ale jakoś planuję przez ten weekend właśnie jeszcze doczytać na pewno tę książkę, by przejść do kolejnych. Na pewno chcę też przeczytać jeszcze w sierpniu Wiedźmy Kijowa, jako że jest to książka właśnie na sierpień z mojego wyzwania. No ale na razie czytam coś lekkiego, bo jednak Tigana bardzo dużo takich wymagała dużo skupienia. No, ale na pewno z Gajem Gabrielem Kajem nie kończę przygody, bo już mam 2 nowe książki, tak jak chyba wczoraj mówiłam. W sensie jeszcze nie doszły, ale już są zamówione, więc tylko czekam, aż dojdą i będę na pewno czytać i tamte powieści. A teraz odpoczywam trochę w cieniu, bo jak widzieliście na przybitkach, byłam na spacerze. Trochę w ciepłą pogodę, no bo lato i jest ciepło. Natomiast teraz odpoczywam, także idę czytać dalej.